W dzisiejszym odcinku zobaczymy przedłużanie na tipsie, pokażemy jak stworzyć paznokcie przedłużone tą metodą oraz jak użyć żelu bez piłowania. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Ucieszycie się, kochani, ponieważ po pierwsze jest z nami Marta Olesiak. Cześć wszystkim. A po drugie zrobimy temat, o który prosiliście w komentarzach i jest to Przedłużanie na tipsie. Będziemy pracować też żelem bez piłowania. same cudowności. Zaczynamy! Na naturalną płytkę nałożymy Acid Free Primer. Do przyklejenia tipsa użyjemy Nail Glue. Jako baza posłuży nam żel Take Your Time, a do zbudowania paznokci użyjemy żelu Cover Pink. Stylizację wykończymy bazą mineralną w odcieniu Natural. Kształt naturalnego paznokcia przygotowujemy za pomocą pilnika Moon o gradacji 100×180, którym również nadamy kształt przyklejonemu tipsowi i wyrównamy nim krawędzie po wybudowaniu. Skórki odepchniemy kopytkiem. Delikatnie uniesiemy frezę numer 4 i wytniemy cążkami. Przyklejonego tipsa skrócimy przy użyciu gilotyny. Paznokieć zbudujemy przy pomocy pędzla Gel Brush numer 4 i Master Nail Art 007. Wybudowany paznokieć wygładzimy bufferem o gradacji 180×220. Dawno temu tipsy nosiły wyłącznie tipsiary. I to nie był pozytywny komentarz na temat twoich dłoni. Tipsy były grube, nieestetyczne, nie miały tunelu i przyklejone na paznokciach i zalane produktem wyglądały mało estetycznie. Przez te wszystkie lata co nieco się zmieniło. Teraz tipsy mają tunel i można nimi stworzyć ładną i szybką stylizację, dlatego też dzisiejszy odcinek pokaże, jak pracować na tipsach. Naszą stylizację rozpoczynamy od dezynfekcji własnych dłoni, założenia rękawiczek, po czym dezynfekujemy dłonie klientki i przystępujemy do pracy. Pilnikiem Moon o gradacji 100×180 skracamy i wyrównujemy wolny brzeg paznokcia delikatniejszą stroną. Odpychamy skórki kopytkiem i matowimy powierzchnię płytki. Jeśli znajdują się jeszcze resztki produktu, pozbywamy się ich. Ruchy pilnika powinny być na tyle delikatne, żeby nie przepiłować naturalnego paznokcia. Przechodzimy do opracowania skórek i wałów okołopaznokciowych. W tym przypadku będziemy pracować frezem numer 4. Pracujemy na najwyższych obrotach, pamiętając o tym, aby nie dotykać nim powierzchni paznokcia. Delikatnie wycinamy skórki przy pomocy cążek, zwracając uwagę na to, żeby ich nie szarpać. Odpylamy wszystko pędzlem Ice Cream Brush. Cały paznokieć przecieramy wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem. Tak jak mówiliśmy, tipsy mają tunel. Należy je teraz dopasować do paznokci, dlatego że są różnej szerokości tipsy i patrzymy sobie na szerokość naszego paznokcia i dobieramy tipsa tak, żeby nie był ani za wąski, ani za szeroki. Tutaj widać, że tips nie pasuje do płytki, ponieważ wystaje po bokach. Ten z kolei jest za mały, ponieważ nie dochodzi nawet do krawędzi paznokcia. Dobrze dobrany tips to już połowa sukcesu. Pamiętajcie, musi przylegać do krawędzi paznokcia, nie wychodzić poza nią, nie być węższy. Po to mamy 10 rozmiarów tipsów, żeby dobrze dopasować, który tips położyć na którym paznokciu. I teraz uwaga, to, że na przykład w wskazującym użyliśmy trójki, to nie znaczy, że w drugim wskazującym też użyjemy trójki, gdyż natura nie uczyniła nas aż tak symetrycznymi, jakbyśmy chcieli. Wybraliśmy już idealnego tipsa. Przyklejamy go Indigo Nail Glue. Nakładamy klej na rand tipsa i delikatnie pędzelkiem rozprowadzamy go po całej szerokości. Przykładamy na wolny brzeg paznokcia, chwilkę przytrzymując, aby produkt zadziałał. Tipsa ścinamy przy pomocy gilotyny do pożądanej długości. Mała rada, trzymajcie końcówkę, którą będziecie odcinać, ponieważ lubi ona odskakiwać. Opracowujemy kształt paznokcia przy pomocy pilnika 100×180 gradacją delikatniejszą, czyli 180. Na tym etapie nadajemy docelowy kształt, który chcemy uzyskać. Delikatnie usuwamy rogi tipsa, które wystają nad płytkę paznokcia. Matowimy powierzchnię pilnikiem, szczególnie skupiając się na bokach. Granicę między tipsem a paznokciem przetrzemy wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem. Wacik składamy na pół, aby mieć większą kontrolę nad produktem. W tym miejscu tips ma nam się lekko rozpuścić. Najważniejsze, żeby nie przecierać wacikiem całej powierzchni tipsa, ponieważ możemy go rozpuścić. Niestety, ale to tworzywo nie do końca jest kompatybilne z cleanerem.
Może się również okazać, że po przetarciu wolny brzeg paznokcia nie jest równy. Nakładamy Acid Free Primer, pamiętając, żeby zaaplikować go tylko na naturalną płytkę paznokcia. Pędzlem numer 4 nakładamy bazę, w tym wypadku żel Take Your Time. Wmasowujemy ją w całą powierzchnię, zarówno paznokcia, jak i tipsa. Produkt jest dobrze nałożony, kiedy widać rysy od pilnika. Jeśli tafla jest za gruba, musimy ściągnąć nadmiar suchym pędzlem. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Do tego przedłużenia użyjemy Cover Pink, czyli żelu kamuflującego, który jest średnio gęsty, ma pełne krycie i przepiękny budyniowo-różowy kolor. To jest ulubieniec naszych instruktorek i jeśli jeszcze go nie testowaliście, to właśnie po to przyniosłam tutaj małe opakowanko. 5 ml, 25 zł. Kochani, to jest świetny sposób, żeby spróbować żel, zrobić kilka setów, a nuż widelec się okaże, że to wasz nowy ulubieniec. Przystępujemy do budowy żelem Cover Pink. Nakładamy warstwę poślizgową, pamiętając o każdym zakamarku, oczywiście pomijając skórki. Dobieramy kulkę produktu i nakładamy na paznokieć. Delikatnie podsuwamy żel do skórek, zamaczamy czubek włosia pod powierzchnią żelu i formujemy łuk górny. W tym momencie możemy odwrócić dłoń klientki, pozwalając Cover Pink, aby się wypoziomował. Do wyrównania powierzchni użyjemy Master Nail Art 007, który świetnie nadaje się do idealnego rozłożenia produktu. Przed utwardzeniem upewniamy się, że mamy produkt dobrze rozłożony. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Spójrzcie, jak żel idealnie wygląda, nawet nie dotykając go jeszcze pilnikiem. Pozostało nam go tylko lekko dopracować. I tak właśnie wygląda utwardzony paznokieć wykonany techniką żel bez piłowania. Przecieramy go wacikiem nasączonym w cleanerze Wipe Off. Matowimy bufferem o gradacji 180 na 220. Wyostrzamy krawędzie pilnikiem o gradacji 100 na 180. Odpylamy paznokieć za pomocą pędzla Ice Cream Brush. Przecieramy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Jako topu użyjemy bazy mineralnej. Baza mineralna to jest produkt, który zawiera bazę, kolor i top nabłyszczający w jednej warstwie. Więc jeżeli wykonujemy klasyczny manikur hybrydowy, to jesteśmy w stanie się zamknąć w mniej niż 30 minut, bo jedną warstwą, no ewentualnie dwoma, jeśli chcemy zrobić nadbudowę, jesteśmy w stanie wykonać całą tą procedurę. Bazy mineralne to jest hit w naszym sklepie nieprzerwalnie od 2 lat. I najpiękniejszy kolor, moim osobistym zdaniem, to jest natural, dlatego go dzisiaj użyjemy. Nie znam osoby, która by nie lubiła naturala. Jeśli chcecie spróbować baz, a nie wiecie, który kolor wybrać, natural. Aplikujemy cienką warstwę bazy mineralnej w odcieniu natural i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Po wyciągnięciu odczekujemy chwilę, aby produkt powrócił do temperatury pokojowej. Przecieramy wacikiem nasączonym cleanerem Super Shine. Ostatnim elementem będzie wypolerowanie paznokcia suchym wacikiem. Stylizacja jest gotowa. Czy na pierwszy rzut oka powiedzielibyście, że te paznokcie są przedłużone na tipsie? I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie próbować odtworzyć stylizację z tipsami i czy preferujecie klasyczny model przedłużania paznokci, czy może jednak te tipsy troszkę was kuszą. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!